Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że śledzicie kanał Hałas o Zdrowiu. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam misję do spełnienia, żebyście dbali o swoje zdrowie, żeby profilaktyka stała się czymś kluczowym w naszym życiu. Po pierwsze jest to opłacalne, po drugie powoduje to, że mniej musimy czasu poświęcać potem na leczenie, mniejsze koszty czasowe, stresowe, absencji z pracy, prawda, jak również i oczywiście finansowe będą wpływać potem na Wasze życie. Chciałbym się dzisiaj skupić na takim problemie, który coraz bardziej nas dotyczy, mianowicie problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Ja od wielu lat współpracuję z panią dr Kuronio-Palińską, która prowadzi gabinet Smile w Lublinie i konsultujemy pacjentów, którzy mają problem z napięciem w obrębie twarzoczaszki. Tak jak widzimy tutaj, TMJ to jest skrót angielskiego stawy skroniowo-żuchwowe. Problemy, które się pojawiają w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych są skutkiem bardzo często stresu, pewnych nawyków. I dlatego też bardzo ważnym elementem jest to, że jeśli Wy rodzice macie dzieci, które zagryzają ołówki, które zgrzytają zębami, które żują gumę, automatycznie może to wpływać na nieprawidłową sylwetkę, a w konsekwencji na wadę postawy i odwrotnie. Jeśli patrzycie na dziecko i dziecko Wasze koślawi stawy skokowe, pięty się źle ustawiają, bądź też szpotawi w drugim kierunku, źle chodzi, nieprawidłowo, jak najszybciej wybierzcie się do fizjoterapeuty. Zapraszam, ocenię, sprawdzę i wtedy pokieruję, czy nie trzeba przy okazji sprawdzić stawów skroniowo-żuchwowych. Dlatego, że nieprawidłowa sylwetka będzie wymuszać nam ustawienie głowy, żuchwa może się wysuwać, wtedy te napięcia będą większe. Nie mówimy teraz o wadach jakichś wrodzonych, nieprawidłowym zgryzie, wykształconym sposób rozwoju dziecka, ale skupiamy się na tym, co jest związane z elementami, na które mamy wpływ. Dlatego pamiętajcie o tym, że problemy w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych to nie jest tylko problem napięciowy, to jest problem całościowy. Dlatego też ważnym elementem jest dla nas to, żeby doświadczony fizjoterapeuta mógł się skupić na tym, że nie tylko pracuje nad rozmasowaniem tych okolic w okolicy mięśni żwaczy, czy też okolicy mięśni skroniowych. To jest praca kompleksowa. Mianowicie musimy popracować od wewnątrz, musimy rozluźnić wszelkiego rodzaju połączenia torebki stawowej w środku. Musimy popracować nad językiem, który ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o napięcia w okolicy tutaj twarzoczaszki. Dlatego, że jeśli macie skrócone wędzidło, jeśli macie skrócony język, napięci jesteście, nosicie barki, macie nieprawidłową pozycję, automatycznie wszystko to wpływa na Wasze napięcia w twarzy. Również sylwetka z głową wysuniętą do przodu będzie powodować, że te mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe napinają się, pociągają całą twarz i również powodują dodatkowo wtórne napięcia w tej okolicy. Dlatego zwróćcie uwagę na te elementy, czy zgrzytacie zębami, czy ścieracie zęby, czy w nocy się przebudzacie z bólem tutaj tej okolicy. Szumy uszne mogą być spowodowane właśnie tutaj problemami w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych. Bóle głowy będą spowodowane nieprawidłową sylwetką. Migreny, pseudomigreny, te, które nie mają aury, ale są spowodowane właśnie takimi elementami napięciowymi, będą bardzo często skutkiem napięć w okolicy twarzy. I dlatego doświadczony fizjoterapeuta, ja pracując z pacjentami, rozluźniam całość kompleksu. Nie tylko masuję mięśnie, ale pracuję na nerwie trójdzielnym, pracuję na nerwie twarzowym, rozluźniam język, rozluźniam całą twarz, rozluźniam kark. Dlatego jak pacjent do mnie przychodzi, to proszę go, żeby się rozebrał, ponieważ muszę zobaczyć, jak te napięcia wpływają na twarz. Jest to szalenie istotne. Kolejnym elementem, zwróćcie na to uwagę, czy nie ma problemu z wadą wzroku, dlatego że jeśli będzie wada wzroku, będziecie mrużyć oczy, inaczej ustawiać głowę, bardziej się skupiać, potrzebna będzie większa akomodacja i automatycznie wszystkie napięcia się przenoszą na całą twarz. Dlatego zachęcam Was na popatrzenie na siebie, niech ktoś na Was popatrzy z zewnątrz. Wybierzcie się do dobrego dentysty, stomatologa. Tak jak wspomniałem, współpracuję z dr Kuronio-Palińską i zgłoście się do fizjoterapeuty. Jesteśmy w stanie pomóc jak najlepiej zmniejszyć te napięcia, porozmawiać, ustalić profilaktykę. Ale bardzo istotnym elementem coraz częściej, z którym się spotykam, jest to, że przed założeniem aparatu ortodontycznego, czy przed leczeniem nawet ortodontycznym,
Dentyści wysyłają do fizjoterapeuty, żeby przygotować napięcie w okolicy twarzy, ponieważ może to powodować później zbyt duże przeciążenia po założeniu aparatu. Dlatego pamiętajcie o tym, dbajcie o siebie. Twarz, napięcia w okolicy twarzy są bardzo, bardzo niekorzystne dla naszego organizmu. Dlatego warto o siebie zadbać. Zapraszam serdecznie, śledźcie mnie na kanale Hałas o Zdrowiu. Życzę Wam zdrowia i mniej stresu. Do zobaczenia.